Działa. Elo, witam wszystkich, Tepian z tej strony, a my widzimy się na YouTubie. Zastanawiacie się, dlaczego na YouTubie, a nie w jakiejś gierce, bo dzisiaj zrobimy coś innego. Dzisiaj zobaczymy, coś w ogóle w sieci dzieje i może komuś damy suba, może po jakieś fajne kanały, zobaczymy. Zobaczymy, co się dzieje. Dobra, pierwszy kanał. Dex, a to jest do Vampire Survival. Dobra, weźmy. Welcome back to Vampire Survivors, and today we're playing the Godfather of No Movement Challenges Poe with a twist. You may have seen we have nothing here. To jest bardzo popularna gra. Excalibur is actually a good one. Co on robi? Retaliates and kills the enemies. And yeah, that also means if you don't get the items that you require, you're not just dead. I guess I have to go for the heart here, right? Because the rest is Gabaccio. That's fine. We can do this. Okay, it can't be that hard to win the game how it used to be in the beginning, right? Like, well, that's the difficult part. We have more weapons, we have more items, we have way more enemies, we have more experience. Can't be that hard. Now we still have a limit break in the game. Okay, I need Crown albo mieczem. Level up faster. That's actually bad. This could be interesting, but no, let's go for this. Yeah, I need a trade of ASAP, because if there are too many gems on the floor, then it will turn into red one. Like this one up here will turn to red one. It's the furthest one away right now. And that means we don't get any... What shit? But double garlic, yes? Oh my god, look at us balling. That is perfect. Now all I need is... I need a trade. Oh my god, like, do you see how rarely they ever drop experience? This is maybe the final level up, if we even get a level up here. Please? Trickle. I didn't miss that part about these challenges. Yes. Oh yeah. Yeah, there's the red gem. Okay. We get light sources. But what do you think are the odds that the light source has a vacuum in it? That we... Oh, that's way too far. This guy? Yeah. Okay, garlic level 2 on the very first level up. I do like that. Now, we have to change our mindset a little bit. Magic Wand or Excalibur? Actually, I think I will take the retaliation, because it will help with bosses a lot to just push them away and... Okay, so aha, czyli od nowa. Umarł. Nie wyszło mu. Widzicie, zdarza się każdemu. Is it a good or bad weapon? I rarely ever use it, so it's a little bit hard to judge. Okay, it's not that far away. It's actually close to us, right? Dobra, zobaczmy, co jeszcze jest na kanale u niego. Wejdźmy do chłopa. Welcome to Chaos! Co masz? Widzę, że też jest podobna gierka do Vampire Survival. Okej. Czyli dużo takich gier vampiro podobnych ma chłop. Dobra. O, i czy dać mu suba? A dobra. Subskrybuj, wszystko. Dobra, zobaczymy. Chłop ma dużo takich rzeczy. Dobra, dajemy. Okej, może i do mnie wpadnie później. Dobra, szukamy dalej. Nie. Staszek to jest bardzo dobra osoba. To jest dobra animacja, zobaczymy. Mam subskrypcję? Nie. Bardziej manga, Naruto. Chłop się... To już jest bardzo... jeden content tylko widzę, więc... Gry oparte o
Jeszcze zobaczymy w playlistach, czy coś ma ciekawego. Ile masz? 437. Młody ten. Mało tych ma. Dobra, zaryzykujemy. Zobaczmy, co to jest jeszcze. To też jest dobry kanał. Ale nie chcę takich, wiecie, takich... Polish Prezes to też. Search bardzo dobre. O, i tutaj macie przykład. Search the Player. Oni TV gry wykorzystywało materiały czasami za zgodą. No, a to... To anime znam. Sami lubię dobre anime obejrzeć. World. Ja chcę zobaczyć. Chcę wejść w to. Czy to jest należne... Tak. To jest najnowsze. Tak, to jest najnowsze anime. Welcome to Iruma King. To jest 3. seria. Niedawno się chyba zakończył 3. sezon. Gdzieś mam mangę, więc mam. Ja. Mogę znaleźć. Super, nie poszło. O, tu. Nie leć. Pokażę wam. To jest to. Tylko, że już jest zanimowane. To jest 3. sezon. To jest pierwsza z animacji. Dam chyba subskrypcję. To jest pierwszy tom. 36. I damy. Też damy wszystko. Będzie fajna reakcja. Tak, to jest ten trening w lesie. No, jeszcze retrospekcję pokazał. Chyba całą wypowiedź, no. Ładnie zrobiony. Dobrze głos jest podłożony.
Aha. Demony giną. 足跡がないゆえに彼らだとわかる。なるほど。つまりこのバルバトスが誇る最強の夢の出番、そういうわけですね。ああ、ごめん、違う。違うんですか？うん、大丈夫。下ろしていいよ。魔界が不穏に揺れている時こそ、教育者は教育に専念すべきだよ。生徒たちにより良い知識を Ah, są studentów ma. 育て、守る。我々大人が彼らを導くことこそ、魔界の平穏につながるんだから。ね。これが次期魔王候補、三月サルマン候補。やっぱり言葉の重みが強い。だからパチコちゃん、このまま僕の孫の特別講師は継続してね。イルマ君人間だし。じゃあ、what? ん？えJaka reakcja? この事実を知っているのは理事長と私、それとバラム教諭のみです。パチコちゃん、君の意思は尊重するよ。今の会話の記憶を消すか、僕らと一緒にイルマ君を守るか。あっちは。おはようございます。師匠？なんで？イーブ君。今日の朝食はオムレツですよ。やった。人間。なんだか妙にしっくりきちまったんだよな。No widzicie? だって悪魔じゃねえってことはよ。やっぱりあっちの弟子はこいつしかいねえってことじゃねえか。たくしょうがねえな。人間だろうがなんだろうが、これからもあっちがしっかり面倒見てやるぜ。Herbatę jest パ zrobił. チコちゃん、イルマ君使いっ走りにしてるの？気づけなりませんね。これ違うんです。これも修行の一環で洗濯と掃除もします。 Okej, dobra. Szukamy dalej. Fajne. To jest fajna scena. O, Czewski nadaje na żywo. Dobra, Battle Ham Deep. Bitwa o Śródziemie. Ciężko odpalić na współczesnych systemach. Trzeba ściągać łatki. Ale oczywiście nie będziemy tylko latać po kanałach. Jeszcze jakieś 3 kanały. Wejdźmy w kanał. A dopiero zacząłeś, przyjacielu, dobra. Lego Racers. Też dobra gra. Stara. Mam nadzieję, że fajnie zaczniesz. Mhm. Nie.
To nie pasuje. To jest też dobry kanał. O polityce wolę nie. Zobaczę. Ludzkość to niemalże niepodzielny Tak. władca Ziemi. Potrafimy wznosić konstrukcje, To jest kolega Ignacy, też dobry. korytarze, a nawet zmieniać inne gatunki, by były dla nas najlepszymi sługami. Biedny piesio. Człowiek na Ziemi jest stosunkowo krótko. Sam Homo sapiens jest na tej planecie 300 000 lat, jednak kultura i nasz styl to raptem 50 000. To sporo, jednak w porównaniu do 3,7 miliarda lat, bo wtedy Pana to koszulka? jednak bardzo niewiele. Zdążyliśmy dokonać wielu zmian. Nawet przed zebraniem się w państwa czy większe plemiona mieliśmy swoje podboje. Homo sapiens to gatunek, który można określić jako inwazyjny. Przekonała się o tym Australia. W środowisku naukowym istnieje teoria, która mówi, że około 45 000 lat temu nagle na tym kontynencie zniknęło nawet 90% megafaunu. Podejrzewa się, że to pojawienie się człowieka wywołało tę lawinową zmianę i masę. Ignacy, trochę nie przesadzasz? Podobna teoria dotyczy też mamutów w Arktyce. Jednak na ten moment trudno jednoznacznie powiedzieć, czy tak właśnie było. Jednak splot wydarzeń jest co najmniej zastanawiający. Wszystko zaczęło się wtedy, kiedy ludzkość zaczęła powoli zmieniać swoje przyzwyczajenia i zaczynała osiedlać się w jednym miejscu. Woda. Mowa to o rewolucji neolitycznej, która zaczęła się 10 000 lat przed naszą erą. Ujdzie. Zaczęliśmy przesuwać się z polowań i zbieractwa na hodowlę. Początki były dość spokojne. Ludzie zaczęli zbierać rośliny i dbać o nie, usuwając chwasty czy polepszając jakość gleby. Teraz wszystko wraca. Kiedy odkryliśmy dzikie trawy, które dawały duże nasiona. Protoplastów zbóż, które znamy i używamy po dziś. Dzięki nim mogliśmy zacząć zbierać zapasy w dużych ilościach. Tak dużych, że niemożliwym stało się przemieszczanie, a my zaczęliśmy hodować zboża, ulepszając je, dobierając rodzaje, które produkowały więcej ziaren. Dzięki temu zboże wygląda tak jak teraz. Większość znanych nam gatunków jest wytworem naszych rąk i selektywną hodowlą, która rozciąga się przez lata. Żeby było ciekawie, to hodowla ziaren przyciągnęła nieoczekiwanych towarzyszy. Koty. Jak możemy przypuszczać, nie wyglądały one tak samo jeszcze kilka tysięcy lat temu. Większe. Wyglądały. Koty nie zostały udomowione ze względu na ich cechy czy do wykonywania jakichś zadań. One po prostu się Fajne są. udomowiły. Koty są Nawet fajne. teraz widać, że dzikie koty, jak na przykład żbiki czy koty nubijskie, wyglądają bardzo podobnie do kotów domowych. Skąd więc jednak koty w naszych domach? No, wszystko zaczęło się, kiedy ludzie zaczęli gromadzić zboże. To przyciągnęło gryzonie. Naturalne pożywienie dla dzikich kotów. Zaczęły więc one przebywać bliżej ludzkich siedlisk, gdzie Jakie słodkie, co nie? Koty są fajne. stamtąd nie wyganiał, a wręcz część ludzi ochoczo przyjmowało takie usługi pod swoje strzechy. Koty zaczęły się udomawiać, zauważyć korzyści płynące z kontaktu z ludźmi, więc tolerowanie nas było cechą, z którą łatwiej było przeżyć. Przynajmniej taka jest jedna z teorii. I jest ona różna od tej, która tłumaczy naszych pierwszych i najwierniejszych towarzyszy, czyli psy. Te przeszły wielu zmian. Co widać po ich wyglądzie, bo mops, korgi czy husky wyglądają zupełnie Korgi inaczej, są ale ładne, cały czas psy, husky chcemy. też. To właśnie w ten sposób przejawia się to, jak bardzo potrafimy zmieniać naturę pod siebie. Różne rasy psów miały konkretne zadania. Pierwsze psy były naszymi towarzyszami w polowaniach. Ich zmysły ułatwiały nam znalezienie celów, które mogliśmy zabić. My dzieliliśmy się jedzeniem, opiekowaliśmy się słabszymi i byliśmy prostym źródłem pożywienia. Do tego zapewnialiśmy towarzystwo, ciepło i bezpieczeństwo. Tyle starczy, żeby tutaj czuło, że ktoś był. Czekaj. Chwila. Wirus. Białe krwinki? Wejdźmy, zaczyna się robić ciekawe. Chad down and making its escape. Grateful for Chad's help, accepts his proposal to guide her to the lungs. As they journey together, Chad's threat receptor begins to act strangely, signaling the presence of a virus or bacteria nearby.
but he cannot find anything on the way. They eventually reach the lungs, where they part ways. It's only then that Chad's receptor stops shaking, and he realizes something is off. Chad's eyes widen as he understands the truth. The bacteria was hiding inside the box Sylvie had been transporting. Meanwhile, the bacteria emerges from the box, mockingly thanking Sylvie for delivering it right to its target, the lungs. It lunges to attack her, but Chad swoops in from above, ready for a rematch. The bacteria tries to escape, wreaking havoc in its wake, but Chad is hot on its trail. Despite his best efforts, Chad struggles to defeat the bacteria, which is protected by a tough outer shell. Refusing to give up, he cleverly lures the bacteria into the bronchial tubes, where he tricks it into stepping on a red line that triggers an alarm. With a triumphant push of a button, Chad traps the bacteria inside a ball. Sylvie and Chad watch in awe as the ball is loaded into a missile and launched out of the body with a forceful sneeze, saving the host body from this threat. Some hours later, Sylvie finds herself lost once again as she struggles to deliver nutrients. Out of the blue, Grace, her kind and experienced senior, appears and offers to guide Sylvie to their destination. But suddenly, a rumbling throws the cells off balance, and Sylvie can't help but ask Grace what's happening. Before they can react, an explosion in the distance leaves a massive hole in the city's center. As Sylvie scrambles to her feet, she and the other blood cells are pulled towards the gaping void. Just when it seems like all hope is lost, Chad, the heroic white blood cell, swoops in and saves Sylvie. They recognize each other from a previous adventure, and Chad brings her back to safety. Desperate for answers, Sylvie asks Chad about the situation, and he reveals that they're dealing with an abrasion, a painful skin injury like a scratch. If they fall through the hole, they won't be able to return to their world. Chad assures Sylvie that the wound will be patched, but first, they must confront the germs that threaten their host. Glancing over the wall, he spots a germ about to attack and quickly pushes Sylvie and Grace to safety, narrowly avoiding a lethal strike. The germs, led by the menacing Aureus, swarm in for battle. As Chad skillfully injures one of the attacking germs, he orders the cells to run for their lives. They quickly warn the other red blood cells about the impending danger. Two germs barge in, demanding that the red blood cells surrender their nutrients. Cornered and afraid, the red blood cells attempt... Co tu jeszcze ma fajnego? Ile już mamy? Jeszcze 8 minut. Też fajne anime. Kanał z animacjami. A, to jest fajna animacja. Wow, to jest o tych dzieciakach, co wampiry przejmują. To oglądałem. Książka jest na podstawie tego. Książka powstała pierwsza, a później anime powstała, przepraszam. Odwrotnie. No, fajne to jest. Wam puszczę to. He was a young and kind boy who suffered from a tough childhood. His parents didn't treat him with love and care like most parents do. They compared him to a demon and constantly verbally abused him. Sadly, the verbal abuse quickly escalated to physical abuse, and at one point, Yu's father even tried to kill him. Though he managed to survive, he lost his parents in the process. Afterward, Yu was taken to an orphanage where he met the director who introduced him to Mika and other kids. Although they were welcoming and kind, Yu was still traumatized by his past experiences and couldn't bring himself to trust anyone. He believed that he didn't need a family since he already had one and suffered terribly from it. Despite Yu's reluctance to socialize, the other kids in the orphanage made their best efforts to befriend him and help him whenever he needed it. Eventually, Yu began to open up and started to see them as his new family. However, their happy lives were soon disrupted by a deadly virus that killed everyone who was 13 years old or older. Yu and the other young kids were the only ones who survived, but their safety didn't last long. Vampires took advantage of the situation and captured the kids to raise them as livestock. The orphanage was no exception, and they were all transported to a subterranean city. Now, 4 years later, Yu and the other kids are forced to donate their blood every day. But he's sick and tired of living on this human farm. He wants to escape. While venting to Mika, they suddenly witness two vampires cruelly stepping on and kicking a couple of young kids who had been innocently drawing on the floor. Yu's heart ached at the sight, and he couldn't bear to see the children suffer.
driven by anger and courage, he charged at the vampires to protect the kids. However, Yu was just a 12-year-old boy, and he was no match for the powerful, grown-up vampires. One of them grabbed Yu and dangled him over the edge of the walkway, threatening to drop him. Mika, terrified of losing his friend, frantically tried to apologize for Yu's actions, but the vampires paid him no heed. Just when all seemed lost, Farid, a noble vampire, appeared and stopped the others from hurting Yu. Mika greeted Farid with a smile, and the noble vampire invited him to his mansion that night. Mika agreed, leaving Yu puzzled about his friend's connection to the vampire noble. That evening, as Yu lay on the rooftop, one of the orphans called him in for dinner. Inside, the kids were overjoyed to be eating curry, and the one cooking told them to thank Mika for providing it. Yu noticed Mika's absence and inquired about it, only to learn that he had gone to Farid's mansion. He realized that Mika must have traded his blood for the ingredients to make the curry, and the thought left him unable to enjoy the meal. When Mika returned home later that night, Yu confronted him. Excitedly, Mika revealed that he had stolen a map and a gun from Farid's mansion, giving them a chance to escape this prison. Filled with hope, they woke up the other kids and made their way through the underground city toward freedom. Just as they were about to reach the exit, Farid emerged, happily explaining that he had allowed them to explore his mansion and find an escape route only to cruelly dash their hopes at the last moment. He then proceeded to mercilessly kill the children one by one, until only Mika and Yu remained. Determined to save his friend, Mika grabbed the gun and attacked Farid, only to be impaled by the vampire's hand. Mika told Yu to run, but instead, Yu picked up the gun and shot Farid in the head. As Mika collapsed in his pool of precious blood, Yu desperately tried to drag him to safety, but Mika pushed him away, urging him to leave while he still could. With tears streaming down his face and covered in Mika's blood, Yu fled the underground city. When he finally emerged, he encountered Gurren and his team from the Moon Demon Company, a human military group fighting against the vampires. Gurren labeled Yu as the hidden weapon from the Hayakuya orphanage and offered him a chance to fight alongside them. Heartbroken and full of rage, Yu clung to Gurren, vowing to become their weapon and destroy every vampire in existence in memory of his lost family. 4 years had passed since Yu lost his family to the vampires, and his heart had grown cold and angry. He was afraid to make new friends, fearing he might lose them too. Gurren, who had taken Yu in, placed him in a military school but hadn't spoken to him since. Desperate for attention, Yu tried to find a way to get suspended, hoping Gurren would call him to fight. Out of the blue, Shinoa, Yu's classmate, poked him and told him he needed to behave. She delivered a message from Gurren. Yu wouldn't be allowed to join the army until he made a friend. After class, Shinoa gave Yu a note from Gurren, which irritated him. As he left, Shinoa followed him, explaining that she needed to write a report on his behavior. Suddenly, they heard a commotion and found their classmate Yoichi being bullied. Yu initially ignored the situation, but when the bully called Yoichi livestock, he couldn't help but remember the vampire's cruel taunts. Shinoa warned him that Gurren wouldn't accept him if he attacked civilians. As a result, he gets beaten up and becomes bullied kid number 2. While running errands for the bullies, Yoichi shared his reason for joining military school. He wanted to avenge his sister, who was killed by a vampire while protecting him. Yu bluntly told Yoichi he was too weak to join the army, which nearly brought Yoichi to tears. An explosion suddenly rocked a nearby building, and sirens blared a warning about an escaped vampire. Shinoa told the boys to find safety while she contacted the Moon Demon Company. Yu made up his mind to prove his worth to Gurren. His heart pounding with anticipation and fear, he sprinted back into the school. Picking up his sword, he entered a classroom, where he found the vampire about to sink her fangs into a student. Yu intervened just in time, and the vampire shifted her attention to Yu, deciding to drink his blood instead. The vampire displays her incredible agility and strength, evading Yu's sword strikes and attacking ferociously with her razor-sharp nails. As the vampire lunged toward the girl she had initially targeted, Yoichi appeared out of nowhere, driven by his newfound courage. He tackled the vampire, distracting her and giving Yu a brief opening to attack. The vampire, angered by the interruption, lashed out at Yoichi, but Yu intercepted her with his sword. The vampire grabbed Yu by the throat and leaped out of a window with him. In midair, Yu managed to stab her in the abdomen, causing her to howl in pain. The vampire, though weakened, mocked Yu, saying she would drink his blood to regain her strength before the Moon Demon Company could arrive. Just as she prepared to do so, Gurren appeared, plunging his cursed blade into her heart, and ending her life. When Yu asks Gurren to let him into the company already,
Gurren replies that he hates brats who do not understand teamwork and refuses. Just then, Yoichi sees Yu. Yoichi hugs Yu, crying about how worried he was, but he knocks Yu out. Shinoa points out that Gurren will now have to keep his promise since Yu managed to make a friend at Gurren explains intensely. Yu responds that it's for revenge and because he lost his family. The demon claims it can give him limitless power for revenge, but suddenly, another orphan's voice interrupts, saying that it isn't enough. Yu turns to see the lifeless bodies of his orphanage family lying on the ground. The children ask Yu if he's going to abandon them again and question whether it's fair that he's the only one who gets to make friends and live happily. But Yu asserts that he hasn't forgotten about them. He screams at the demon to stop and demands the power to protect everything that matters to him. The demon agrees to follow Yu as long as his heart remains strong, but warns that it will take over his body if it senses any weakness. The demon introduces itself as a Shuramaru and reveals that there's something inside Yu that is no longer human, likely due to experimentation. Asuramaru advises Yu not to trust humans, as they can be more terrifying than demons or vampires. Yu awakens from the trance, holding the demon's sword. As Yu observes his peers, he realizes that Kimazuki has successfully completed his trial, but Yoichi is still fighting with his demon. Suddenly, a loud blast erupts, and a cloud of dust fills the air. Durin explains that Yoichi has failed, and the demon is now possessing him. They see Yoichi, now transformed with sharp fingernails, pointed teeth, small horns, markings under his eyes, and slit pupils. Complaining about humans being a nuisance, he manifests a large green bow. Gurren will alive. He encourages Yoichi to let go of revenge and focus on living to protect his friends. Turning to Yu, Gurren tells him to forget about his old family and embrace this new one, as reveals they will form a squad led by Shino, with all three boys having acquired their cursed gears and demonstrating to harness the power of the cursed gear. Shinoa admits that strategy is their best chance at making a difference in the upcoming battle. Upon arriving at their destination, the group finds Gurren cornered and defenseless, facing a menacing vampire. Shinoa quickly orders her squad to take the pills to boost their strength, rescue Gurren, and then retreat. The team follows her command, eager to save their leader. As they move closer, the situation takes a turn for the worse when Gurren gets stabbed by the vampire. Enraged by the sight, Yu shouts at the vampire to get away from Gurren. He charges toward the enemy, and with determination, he thrusts his cursed gear through the vampire's chest. The two lock eyes, and Yu's expression suddenly shifts from anger to shock. His eyes widen in disbelief. Yu is frozen with shock when he realizes he has just stabbed Mika, his long-lost childhood friend. Suddenly, Gurren orders Yu to use the blade curse and kill Mika, but Yu can't bring himself to obey. Gurren then tries to attack Mika himself, but Mika skillfully dodges the blow. Gurren punches Yu for his disobedience, but Yu apologizes and explains his connection to Mika. Tears streaming down his face, Yu feels immense guilt for having abandoned Mika in the past. Meanwhile, Mika and Ferret, a vampire, discuss what to do with Yu as more noble vampires arrive on the scene. Seeing the danger, Gurren orders everyone to retreat, but Yu's escape is blocked by Ferret. Ferret taunts Yu, asking if he wants to play a game, which triggers Yu's painful memories of the vampire killing his family. In a fit of rage, Yu attacks Ferret, but is unsuccessful in defeating him. As the situation becomes more dire, Mika offers to help Yu escape the vampires, urging him to leave everything behind. Confused, Yu questions why Mika is with Ferret, his friends release first. After Suba for the delay, Gurren continues the briefing, and when he spots Shinoa sneaking in, he scolds her for not following the army's rules and emphasizes the seriousness of the situation. Bierzemy się tutaj na... O! A, to jest... Tak, to jest mój. Shotów nie lubię. To jest dobry kanał o grach. Broken Sword? Hello and welcome to the Broken... Ja. Wszystko to nie? Dobra. Weźmy. Nie wziąłem wszystkiego? Wszystko. Teraz. Drwa to jest dobra rzecz.
Farming Simulator. Okej. Z masło to też pewnie znacie. Some things are just screaming to have a video game. Big. Tu. O proszę, PlayStation, Lost. Dobra gierka. O ja. Indiana. Całkiem nieźle. Złoty kompas. KND. Airboy. Tyle ci widzę gry na PS2. M2. To mam akurat. Winch. Ci co? Fajne gierki mamy na PS2, więc... A ja też mam niezłą kolekcję. 200 gier mam na PS2, więc sporo tego. Hulk, Iron Man, Spider-Man, Kasper. No, Man in Black. Recenzje filmów też widzę. Fajny kanał. No dobra, skoro już polataliśmy po kanałach, to teraz zanurzymy się w Dead Cells. Dawno nie grałem. Coś nowego? Pompuj mnie. Okej, dobra. Spokojnie. I się popatrzymy. Czerwia. Masz. Tak, wezmę to. Dobra, na razie. Dobra, sprzedajmy. Potrzebuję kasy. A, te bomby. Ojoj. Przypomnieć sobie wszystko. O! Nie pamiętam. Prawda.
Nie pamiętam celu. To jest mało. Czyli można rozwalać, tak? Oj, ten taki. A, ja się przez tarczę nie przebiję. Jakoś się... Jest. Tam się. Ten cel zagramy. O, jest. Dobra. 70 punktów życia. 172. Kurde. Teraz sobie przypomnieć, jak się to grało. Zaraz, dobra, nie. Okej, dobra, jest gościu bombiarz. Przejdziesz tu? No chcę, żeby ten łucznik strzelił. Ale zobacz, jaki czujny wygląd. Dawaj, dawaj. Próbuję od tylca i mogę zrobić. Ja są jakieś bluty. 19. Teraz kończę. Ja tu coś mogę zrobić. Nie! A, to R było. 19:15. Zaraz nie kończę. Zobaczcie, czy ja tam do tu dojdę. Ile? 5 gemów. Złaź mi tu. No kurde. Serio? Co to? Lodowy łuk. Uuu, rzadki schemat. Schematy podamy. Nie. Klasyczne kanały, nie, na multi. Nie to. Wiem, że były dwa sposoby na... Nie był dopalacz jakiś, żeby przyciało coś. A sklepik tu jest. Co masz? O ja. Wow. Nie mogłeś. Tak. Fajna szapa.
Podwój mocy. Super. 65. Brutalnie. Nie tak. Co to jest? Sprzedamy. Już lepszy. Samo z siebie, tak? O, kebab. Weźmy. Tak się nie zdrowie jest ciekawe, nie muszę flaszki. Aha, i to się... Super, to się połączyło. Aha, pocepiony. A ile się? Dobra. 6 minut. Nie. Nie. Ile mogę? Okej. 7 tych. Chcesz się drukować? O! Ale... 17. Okej. Dochodzimy. Łojo, ojojoj. Parada potępionych. Ojoj. Bawny w tym gra. Ojoj. Będę raczej... Ojej, jak to się grało? Ojej. Aj, no ładnie są zrobione. Ładnie się napisało, że będę ma to kończyć. Nie, ona się szło. Flaszka. To powiedziałem. Spacer nie działa. Aha, jest to.
amunicji. Nie pójdziesz ty. Serio? Pomocy. Daj. Jak ja mam tam skoczyć teraz? Dobra, jest. Słabcik. Kurwa, ja przebiję się przez to. Jeszcze kulka moja. Fajnie, bo on sam sobie będzie. Próbuję. Wow, dobrze, że mi zepchnąłem. Dobra. Dobra, jednak to naprawdę. Jest, też raz. No wracaj do mnie. Ile można czekać? Amunicję to było. Dziękuję. Też tego amunicję. Tu jest bombiarz. Tu jest tak. Dobra, nie macie ochrony już. Nie lubię ich.
ja trzymam, no, ale to lepsze. Aha! Aj! Ulepszenie. Ma 50. Taktyka. Chyba jeszcze nie mam, no nie? Ulepszona taktyka. Okej. Aha, tylko tu już jest gdzieś ten. Aha, jak miałem tu wyjść? Dzięki. Był blisko wybuchu. Muszę znaleźć, gdzie on jest. Tam. Tak, dobrze. One skoczą. Aha. Dobra, nie mam już leczenia. Nie ma, tam musi dać wejść. Jest guzik. Otwieram ten. Dobra, jedziemy. Dobra, 8 tych. Musimy starczyć. Jest. Aha, że on tu nie graje. Nie ma tej zdolności. Nie? Klucza nie ma. Super. Dziewięć w tej flash. Na ten etap potrzebuję już trzeciej flaszki. No, będziemy kończyć, bo to już jest godzinka, no. Fajne kanały już dzisiaj zwiedzamy.
Aha, przez ściany. Daj, mam ci jakiś czas. O, fajnie. Co to ma być? O, fajne to, czyli wampiry z buta. Czymś zrobię, co to? Może być ciekawe, tak. Ale ciekawe. Jeszcze jak dobrze skoczę. Nasza. Dziękuję. Kurde, poszło na syny. Amunicja w moim roku. A to jest. Czekasz na go? O, hej. 40. Mam dyskusję z tego. Ciekawe, 600. Pierwszy orb? Seria? Czekam. Ulepszyć, tak? A czekaj, jeszcze to 28. 700. Aj, diablo! One są niebezpieczne. Co? Zagadka tam, pierwsza. Muszę przytrzymać. O nie, są te. Ile was tam jest? Uciekać!
Tak dobrze szło. Miałem tysiaka, prawie doszedł do kuźwa wyjścia. Do bossa. No ale trudno. Why? Co nową broń? To jest miecz. Widzę. Sporo jest. Bomby, miecz. Sakiewka. Jest ta. Wziąć. Mogę to wziąć. W szkole. No dobra. I tym pozytywnym akcentem kończyć tego live'a. Tak. Widzicie, trochę gra się pozmieniała, bo patrz, bo widzę jest 1.34, a ostatnio grałem 1.24, 10 w górę poszło. Okej. I tym pozytywnym akcentem kończymy live'a z kanałów. Mam nadzieję, że któryś z tych kanałów się odwdzięczy, może. No, jak chcecie wpadać, to mam jeszcze inne serie. Odłączam stare filmy, bo widzę, że już można, że nas włączają. No i to byłoby na tyle. Pa, pa. A i jutro jeszcze minutówka była. Po 14 spodziewajcie się Minecrafta, bo dużo pracy. Więc rano nie będzie. Będzie po południu.